Cześć, tu Ola i Mohamed. Witajcie w nowym odcinku na naszym kanale. Jak już wiecie, niedługo wybieramy się w podróż, dlatego postanowiliśmy pokazać Wam, jak w ogóle pakujemy się w podróż, dlatego że bez względu na to, na jak długo wyjeżdżamy, pakujemy bardzo podobne rzeczy. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. 4 lata temu zaczęliśmy spędzać nasze urlopy, podróżując samochodem po Europie. Pokochaliśmy ten rodzaj wyjazdów i dzięki niemu zobaczyliśmy już większość kontynentu. Teraz czas na zobaczenie reszty świata. Dołączcie do nas w tej podróży. Jak widzicie, obydwoje mamy plecaki 40 litrów, Tak. Limit bagażu w samolocie 12 kg, dlatego właśnie postaramy się Wam pokazać, jak spakować się na dłuższy wyjazd właśnie w 12 kg w taki nieduży plecak. Na początek pokażemy Wam, jak pakujemy ubrania na wyjazd. Generalnie, kiedy wybieramy ubrania, które zabieramy w podróż, one muszą być praktyczne i wygodne, dlatego że my dosyć dużo zwiedzamy, więc to muszą być ubrania, które się sprawdzą przy tego typu aktywności. Poza tym zabieramy też ubrania, które lubimy. Uważamy, że bez sensu jest zabierać ubrania, których i tak nie nosimy na co dzień, bo na przykład uważamy, że są niewygodne, tym bardziej nie będziemy nosić ich w podróży. Wszystkie ubrania mamy popakowane właśnie w takie pokrowce na ubrania i podzielone w taki sposób, że w jednym małym pokrowcu jest bielizna, w drugim są koszulki, a w trzecim są spodnie. W tym największym teoretycznie, chociaż u mnie zajmują tyle samo miejsca, co pozostałe. Tak samo, zobaczcie? No, tak samo. Ja mam mniej, Mohamed ma trochę więcej rzeczy. Jeśli chodzi o ubrania, które ja zabieram, to mam na przykład 2 pary długich spodni, krótkie spodenki i 2 pary leginsów i poza tym kombinezon. W ogóle uważam, że kombinezony są bardzo przydatne, dlatego że mamy jednocześnie i spodnie, i koszulkę, więc są bardzo praktyczne i bardzo lubię takie rzeczy nosić w podróży. Jeśli chodzi o koszulki, to mam ich 6, zarówno na krótki rękaw, jak i na ramionczka. Z takich przydatnych rzeczy, które jeszcze zabieram, mam na przykład szal, który przywiozłam z Egiptu. Jest bawełniany i kiedy jest zimno, on służy mi po prostu jako szalik, żeby mi było cieplej, a kiedy jest gorąco, służy mi za turban, dlatego że ja nie lubię nosić czapek, nie lubię nosić kapeluszy i też one są bardzo mało poręczne w jakichś dłuższych podróżach i wtedy taki szalik służy mi po prostu jako turban. Tutaj, jeśli chodzi o bieliznę, to mamy też stroje kąpielowe, tego typu rzeczy, które będą nam przydatne, jeżeli akurat będziemy mieli ochotę poleżeć na plaży i popływać. Mohamed? Ja mam parę koszulek tutaj. Też tutaj jest parę spodni. Też jeden tutaj. Myślę tu zawsze, ale moje jest trochę więcej, nie wiem dlaczego. Chyba ja mam więcej ubrań. Ja generalnie zabieram bardzo mało ubrań i te wszystkie moje ubrania, które są tutaj spakowane, ważą około 2 kg, także bardzo mało. Poza tym oczywiście każdy z nas ma bluzę i kurtkę, ale to są rzeczy, które i tak zakładamy na siebie już na podróż samolotem, dlatego że wyjeżdżamy rano, więc i tak będzie zimno, więc tych rzeczy Wam nie pokazujemy, bo po prostu już są przygotowane na dzień wylotu. Także bluza i kurtka. Tak, moje jest 5 kg. Tak, Mohamed ma 5 kg ubrań, ja mam 2. Polecam Wam też, jeżeli zastanawiacie... 2. Sprawdzaliśmy, że są 2. No to może 2,5. No, a 2,5, tak, oczywiście. Tak. Jeśli chodzi też o ubrania, to ja polecam Wam takie ubrania praktyczne. Ja na przykład mam kurtkę, która jest dwuwarstwowa, ma bluzę, którą mogę sobie po prostu od tej kurtki odsunąć i kiedy potrzebuję samą bluzę, to zakładam bluzę, a jeżeli jest już bardzo zimno, to zakładam i bluzę,
i kurtkę, więc mam dwa w jednym. Tak samo jeśli chodzi o spodnie. Mam na przykład spodnie, które są długie, ale mogę z nich zrobić shorty, dlatego że nogawki są na suwak. Wystarczy odsunąć i wtedy mam dodatkowe shorty i tak naprawdę mam dwie pary krótkich spodenek. Podobnie jest z innymi rzeczami, na przykład leginsy są super praktyczne, bo kiedy jest po prostu chłodno, można je założyć pod długie spodnie i jest cieplej i nie trzeba zabierać dodatkowej pary długich spodni. Jeśli chodzi o buty, to też wybieramy to, co jest wygodne i praktyczne i nie zabieramy takich butów, których wiemy, że i tak nie użyjemy. Po pierwsze, każdy z nas ma parę klapków, bo one i przydają się pod prysznic i nawet na wyjście na plażę są przydatne. Po drugie, każdy z nas ma parę sandałów. I to by było na tyle. Trzecie buty, każdy z nas ma po prostu na sobie, bo w nich już podróżujemy i to są te buty, które są najcięższe, czyli po prostu Adidasy. Poza tym żadnych więcej butów nie zabieramy. Zabieramy takie, które już są wychodzone, nie nowe, dlatego że jeżeli będziemy dużo chodzić, a zabierzemy nowe buty, to prawdopodobnie pościeramy sobie stopy, więc to jest bez sensu. Zabieramy takie buty, które już mamy sprawdzone. A teraz elektronika. Tu jest moja część. Zaczynamy od aparat. Mamy 80D Canon. Jest dobry aparat. Potem drugi aparat jest GoPro Hero Black 7. Jest dobry, bardzo dobry aparat. Też dron DJI. Mamy DJI Mavic Air. Tylko jeden. Dwa kosztuje dużo pieniędzy. Co jeszcze? Mamy takie fajne torby. Tu jest moje ulubione torby. No, zobaczcie. Co mamy tutaj? Tutaj jest kabel. Trochę karta pamięci. Tak, to są wszystkie karty pamięci, na których będziemy nagrywać filmy i wszystkie kable i ładowarki. No, to jest piękna, zobaczcie. Piękna. I do kamery GoPro, i do aparatu, i do drona, tak jakby wszystko, czego potrzebujemy, żeby ładować sprzęt. Tutaj jest kabel, no, wszystko jest ok. Tutaj co mamy? Tutaj mamy akcesoria do drona, baterie zapasowe. Śmigło. Potrzebujesz 4 ekstra, bo nie wiesz jak będzie sytuacja. Śmigło jest ważne, warto, bo bez nie możesz latać. No. Co jeszcze? I poza tym mamy jeszcze dwa laptopy. Dlaczego dwa? Dlatego, że w czasie tej podróży będziemy montować w trakcie podróży i jest nam znacznie łatwiej pracować, jeżeli mamy dwa laptopy. Dlatego postanowiliśmy zabrać dwa. Jeden dla mnie, jeden dla Mohameda, tak żeby on mógł montować, a ja w tym czasie, żebym mogła na przykład obrabiać zdjęcia albo przygotowywać napisy do innego vloga. Po prostu będzie nam łatwiej i szybciej w taki sposób. Co jeszcze? Co mamy? To jest twoje. Tu jest mój iFixit, tu jest mały, jak się nazywa? Śrubokręt, bo kiedy masz problem na przykład do laptopa, telefon albo coś tam, możesz montuje, zrób, jak się nazywa, naprawić można. Naprawić po prostu bez problemu, ale tu jest naprawdę ważny czas do podróży, do dużo czasu, bo tu jest tylko 150 gramów. Jest bardzo dobry. Tu jest mały suction cup, kiedy masz taki malutki ten wpadło, możesz zrobić ten suction cup. No nie wiem jak się nazywa po polsku, ale tu jest bardzo dobro. Bardzo dobre. I poza tym mamy dwa powerbanki. No. Tak, żeby zawsze mieć naładowany telefon, ale możemy od nich ładować również GoPro, także bardzo nam się przydaje zawsze w podróży. Tak.
Dalej mamy kosmetyki i leki. Jeśli chodzi o kosmetyki, to zabieramy tylko na sam początek podróży. Jeżeli później w trakcie na przykład ponad 2-tygodniowego wyjazdu skończy nam się szampon czy żel pod prysznic, to po prostu dokupujemy takie rzeczy. Natomiast na początek zawsze trochę tego zabieramy. Teraz, ponieważ jest taki okres jaki jest, mamy jeszcze ze sobą płyn do dezynfekcji rąk i tego typu rzeczy, ponieważ teraz jest to potrzebne. Także warto. tutaj mamy spakowane kosmetyki, tutaj zresztą też. Jeśli chodzi o kosmetyki, ja na przykład w czasie podróży przestaję się malować, bo jest to dla mnie strata czasu, zresztą teraz, kiedy jest ciepło i tak jest to mało praktyczne, dlatego że i tak cały makijaż po prostu spływa. Jednak zabieram kosmetyki takie do pielęgnacji skóry, dlatego że mam już swoje sprawdzone i nie chcę wypróbowywać innych, których po prostu nie znam i nie wiem, jak będą na mnie działały. Dlatego zabieram to ze sobą i zajmuje to trochę miejsca. I poza tym tutaj mamy leki. Też zabieramy takie podstawowe leki, które wiemy, że na nas dobrze działają i które możemy wziąć, typu proszki od bólu głowy, od bólu gardła, witaminy, C. coś na ból brzucha, coś przeciwko przeziębieniu, takie podstawowe rzeczy. Tutaj mamy też na przykład pastę do zębów i szczoteczkę do zębów. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne, jeśli idziemy pod prysznic. Mamy też ręczniki w wersji takiej mini, które szybko schną i zajmują bardzo mało miejsca. I do tego suszarkę do włosów. Dla mnie to jest rzecz, którą zawsze zabieram, dlatego że nocujemy często w tanich hostelach, w których nie ma suszarki do włosów, a jeżeli jest zimno wieczorem, to wolę nie ryzykować, żeby się nie przeziębić, dlatego małą suszarkę też ze sobą zabieram. Pozostałe rzeczy zostawiliśmy na koniec, bo to jest taka kategoria wszystko inne. Po pierwsze mamy śpiwory. Każdy ma swój. One są bardzo małe i lekkie, bo każdy z nich waży tylko 600 gram, dlatego bez problemu nam się też mieszczą do plecaków. Poza tym z przydatnych rzeczy mamy m.in. swoją butelkę na wodę. To jest taka zwykła butelka bez filtra, dlatego że w tych miejscach, gdzie po prostu jest woda filtrowana, zdatna do picia, to możemy sobie tę butelkę napełnić i nie musimy kupować wody i produkować więcej plastiku. A tutaj mamy taką butelkę z filtrem, gdzie możemy nalać właściwie każdy rodzaj wody i filtr nam ją oczyści i ona będzie zdatna do picia. Dlatego w zależności od tego, gdzie jesteśmy i której potrzebujemy, tutaj używamy. Mamy też kilka eko rozwiązań, na przykład składany kubek, gdzie możemy nalać sobie gorącą kawę lub herbatę. Potem kubek myjemy, składamy i on zajmuje bardzo mało miejsca, a dzięki temu też nie zużywamy po prostu plastikowych kubeczków. I w takich dwóch woreczkach mamy po pierwsze wielorazowe słomki z czyścikiem i też nie musimy używać słomek plastikowych. A tutaj mamy dwa zestawy sztućców drewnianych, łyżka i widelec. I jeżeli jemy gdzieś po prostu na mieście, to też nie musimy używać plastikowych sztućców, bo mamy swoje własne. Mamy jeszcze taką torbę i tu są takie najważniejsze rzeczy typu dokumenty, paszporty, nasze portfele, jakieś pieniądze drobne, które mamy w gotówce. Rzeczy typu chusteczki, jakiś notes z długopisem, coś co może być szybko potrzebne, będzie trzeba coś szybko wyjąć, to właśnie mamy w takiej torbie. Dodatkowo maseczki, bo wiemy jakie są teraz czasy, jeśli chodzi o podróże, trzeba mieć ze sobą kilka maseczek, także mamy je już spakowane. Dodatkowo mamy tutaj też taką bawełnianą torbę na zakupy, znowu po to, żeby nie używać plastikowych toreb w supermarketach. Kiedy idziemy nawet w podróży coś kupić, to po prostu zabieramy swoją własną torebkę i pakujemy zakupy. To by było na tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które pakujemy. Tak naprawdę my bardzo podobnie pakujemy się, kiedy wyjeżdżamy na tydzień i bardzo podobnie, kiedy wyjeżdżamy na miesiąc. Może trochę ilość ubrań się różni, bo jak wyjeżdżamy na dłużej, to zabieramy ich trochę więcej, ale staramy się tego nie robić, żeby to było wciąż lekkie podróżowanie z lekkim bagażem, dlatego że zwyczajnie możemy po prostu znaleźć hostel z pralką i te ubrania uprać.
Jeśli chodzi o elektronikę, to ona chyba tak naprawdę zajmuje nam najwięcej miejsca. Chyba tak. Jak ważyliśmy, to wychodziło na to, że 4 elektronika... albo 5 kilo. Nie, więcej. A 2 komputery są 4. Kabel, dron, inne rzeczy. Chyba Tak 4 naprawdę też, ale nie wiem. elektronika zajmuje nam około No. 10 kg, więc to jest połowa naszego bagażu. Prawdopodobnie większość z Was aż tylu rzeczy nie zabiera. Natomiast my owszem, jeżeli chcemy robić filmy w drodze, jeżeli Tak. chcemy robić zdjęcia i pisać bloga, to jest nam to niezbędne, dlatego to tyle waży. Tak naprawdę nasze rzeczy to jest połowa tego bagażu, a druga połowa to jest elektronika. No, sorry. Mamy nadzieję, że wskazówki dotyczące pakowania będą dla Was przydatne i wykorzystacie je, kiedy będziecie pakować się na kolejną podróż. Jeśli Wam się podobało, to zachęcamy do zostawienia kciuka w górę i zasubskrybowania sobie kanału. No, zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao.